Katolicyzm nie jest postrzegany przez Haleckiego jako opresor wolności religijnej, wręcz przeciwnie. Jest tym środowiskiem, w którym wolność religijna jest akcentowana. Ta koncepcja historii Polski jako historii społeczeństwa i kultury per se katolickich, i to niezależnie od czynnika socjologicznego, znalazła swoje wsparcie w okresie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, kolejnych pielgrzymek, w okresie pontyfikatu polskiego papieża i w doświadczeniu Solidarności. Tematem mojego dzisiejszego wystąpienia jest wizja Polski katolickiej nakreślona w okresie milenijnym przez prymasa Wyszyńskiego i jego najbliższe otoczenie. I próba oceny tej wizji z perspektywy argumentów historycznych. Wiadomo jest, że pewien spór interpretacyjny dotyczący interpretacji dziejów polskich, a w związku z tym pośrednio także interpretacji całej polskiej tożsamości zbiorowej, który toczył się między stroną, nazwijmy to społeczną, a stroną państwa komunistycznego w okresie milenium. I tu właśnie pytanie tysiąclecia czego? Czy państwa, czy narodu, czy kościoła w Polsce? To jest spór, który będzie jednym z ważniejszych sporów o interpretację polskich dziejów w wieku XX. Jedną ze stron tego sporu będzie oczywiście ta strona społeczna zorganizowana wokół Kościoła katolickiego w Polsce, która będzie interpretować obchody milenijne, obchody tysiąclecia tożsamości polskiej z perspektywy kościelnej, a osobą, która będzie programowała to stanowisko, jest oczywiście kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Natomiast trzeba powiedzieć, że argumentację historyczną na rzecz takiego podejścia do polskiej tożsamości zbiorowej rozwinął nie tyle sam prymas Wyszyński, który traktował argumenty historyczne pomocniczo. On głównie się jednak zajmował argumentacją teologiczną, po części społeczną, kulturową, natomiast argumentację historiograficzną, historyczną rozwinął skądinąd jeden z najwybitniejszych polskich historyków XX wieku, a na pewno, a w ogóle prawdopodobnie w ogóle w dziejach Polski, profesor Oskar Halecki. Jest on autorem zapomnianej nieco dzisiaj książki, to znaczy Tysiąclecie Polski katolickiej, wydanej w serii Sacrum Polonie Millennium. To jest seria, taka reprezentatywna seria wydawnictw historycznych związanych z obchodami, kościelnymi obchodami tysiąclecia chrztu Polski. Mam przed sobą to wydawnictwo. Nie widać na pierwszy rzut oka w ogóle nie widać tego tytułu, prawda? On się pojawia dopiero w środku, gdzie mam napisane, że cały ten tom dość imponujący jest jednotomową historią Polski widzianą właśnie w tej perspektywie. W perspektywie katolickiego rozumienia polskiej zbiorowości. To dzieło napisane przez człowieka, który jest, powiedziałbym, ojcem polskiej historiografii Unii polsko-litewskich, człowiekiem, który też zajmował się obecnością Polski w świecie Zachodu, przede wszystkim z perspektywy późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności, ale także analizował w ten sposób późniejsze doświadczenia dziejowe Polski. Wydaje się być interesująca, dlatego że powiedziałbym, że ta wizja skupia pewien zespół argumentów, które chciałbym przedstawić, a które możemy pod koniec swojego wystąpienia będę się starał ocenić z perspektywy pewnej spójności i sensowności takiego stanowiska. Otóż niewątpliwie Tysiąclecie Polski katolickiej Oskara Haleckiego to jest wizja Polski widziana z perspektywy jej relacji z rzeczywistością Kościoła katolickiego. Przy czym warto zwrócić uwagę, że samo postawienie już z tej rocznicy tysiąclecia chrztu Polski jako początku polskiej tożsamości zbiorowej jest argumentem na rzecz ścisłej relacji między tymi rzeczywistościami, jaką jest naród polski i Kościół.
chrzest Mieszka I jako początek narodu no, opiera się na przekonaniu, że nie tylko państwo, ale kultura polska kształtują się pod przemożnym wpływem oddziaływania chrześcijaństwa zachodniego i że krótko mówiąc, bez tego oddziaływania właściwie nie można mówić o polskiej kulturze, o polskiej tożsamości zbiorowej. Halecki, który jest uwrażliwiony na konteksty mediewalne, średniowieczne, on rzeczywiście no, operuje całym zespołem argumentów, które znamy ze szkół, tylko one są często jakby odrywane od tego kontekstu, w których on je przedstawia. To znaczy mówi o darowiźnie Stolicy Apostolskiej w dokumencie Dagome Judex, mówi o losach świętego Wojciecha, zjeździe gnieźnieńskim z tym związanym, o koronie, które otrzymuje Bolesław Chrobry z papieskiego Rzymu, o organizacji administracji kościelnej jako symbolu organizacji społeczeństwa i cywilizowania społeczeństwa polskiego. No i wreszcie wraca do kwestii dość szczególnych związków, jakie łączyły zawsze koronę polską z papiestwem. W różnych kontekstach historycznych, właściwie przez całe średniowiecze, argumentuje w ten sposób. Następnie to w kolejnych rozdziałach przechodzi do takich kwestii jak męczeństwo świętego Stanisława, jako znak, powiedziałbym, związku między świętością, męczeństwem, a losami zbiorowymi Polaków. Proszę zwrócić uwagę, że to męczeństwo świętego Stanisława będzie wracać w różnych kontekstach. Ja sam, pisząc o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny, no, musiałem się natknąć na wykorzystanie kontekstu świętego Stanisława w latach, pod koniec lat 70. XX wieku jako no, pewnego sedna interpretacji polskiej historii, a więc gdzie polskość była postrzegana z perspektywy doświadczenia sporu między Kościołem a królem, między władzą polityczną a władzą duchową i no, tutaj u Haleckiego święty Stanisław pojawia się jako bardzo poważny argument na temat związku Kościoła z losami kultury i narodu polskiego. Wraca też oczywiście w tym kontekście symbolu jednoczącego Polaków w momentach podziałów, choćby w dobie rozbicia dzielnicowego. No i sięga Halecki po kolejne argumenty troszkę innej natury, jak na przykład obrona przestrzeni chrześcijańskiej, chrześcijaństwa zachodniego przez Polaków przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi. No, będzie to wracać w różnych kontekstach, ale po raz pierwszy chyba pojawia się w tak silnym jakby znaczeniu, jeśli chodzi o bitwę pod Legnicą, gdzie rycerstwo polskie, zresztą nie samo, ale uczestniczy w próbie powstrzymania zagonów tatarskich idących na Europę Środkową i no, płaci za to bardzo wysoką cenę. Dodatkowo Halecki zwraca uwagę w tym okresie, powiedzmy, rozbicia dzielnicowego na związek kultury wysokiej, powiedzmy sobie od historiografii po budownictwo, także my dzisiaj byśmy pewnie dodali do tego parę innych argumentów, łącznie z historią polskiej muzyki, które pokazują związek rozwoju tego kulturalnego, skoku kulturalnego w tym okresie, jaki się w Polsce dokonuje, z rzeczywistością kościelną i z katolicyzmem. Szczególnego znaczenia w interpretacji Oskara Haleckiego nabiera postać pod koniec pewnej politycznej samodzielności korony polskiej, nabiera postać świętej Jadwigi. Oczywiście Halecki jeszcze nie pisze o niej jako o świętej, ponieważ jest to dla niego służebnica Boża, czyli krótko mówiąc, w tym okresie wciąż toczy się proces beatyfikacyjny królowej. No, nawiasem rzecz biorąc, beatyfikacja tej polskiej władczyni będzie miała miejsce podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II, o czym często zapominamy. W każdym razie Halecki zwraca uwagę, że Jadwiga symbolizuje jakby kilka aspektów tego związku, wyjątkowego związku Kościoła
katolickiego i polskości. Po pierwsze, pojawia się jej postać w kontekście odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, no, czyli krótko mówiąc związania pewnego rozwoju intelektualnego i kulturalnego Polski z instytucjami kościelnymi. Jest to dość oczywiste w przypadku uniwersytetów. Mowa jest o rozszerzaniu, jakby Jadwiga staje się symbolem, choć nie pierwszym, symbolem rozszerzania tej chrześcijaństwa zachodniego przez obecność polską skierowaną ku wschodowi. To znaczy najbardziej osoba Jadwigi oczywiście łączy się z chrztem Litwy, przypadającym na sam początek przecież XV wieku, czy raczej chciałoby się powiedzieć na przełom XIV i XV wieku. W tym samym kontekście Halecki podaje inne wydarzenia historyczne, już niezwiązane z postacią samej królowej Jadwigi. Jedną z takich kwestii jest wejście chrześcijaństwa zachodniego na Ruś Czerwoną, poprzedzającą panowanie oczywiście królowej Jadwigi, no ale to, co się wiąże może symbolicznie z powstaniem łacińskiego arcybiskupstwa lwowskiego, też jest postrzegane jako wyraz tej więzi, powiedzmy, między obecnością katolicyzmu i obecnością polskości w naszej części Europy. Ta misja rozprzestrzeniania zachodniej formy chrześcijaństwa na wschodzie, poza Rusią Czerwoną, poza kontekstem chrystianizacji Litwy, pojawia się i dalej w kolejnych dziesięcioleciach, kiedy będzie mowa o Unii Brzeskiej, której znaczenie Halecki bardzo podkreśla. Oczywiście jest to związane z jego szczególnym wyczuleniem na kontekst Unii. W tym wypadku jest to Unia religijna. Halecki idzie wbrew ówczesnej modzie historiograficznej, która nieco Unię Brzeską lekceważyła, i to nie tylko po stronie historiografii krajowej. Kolejne epoki przynoszą kolejne argumenty Haleckiego. Musimy wspomnieć kwestię kontrreformacji czy kontrreformy. To jest zagadnienie, które Halecki omawia dość szczegółowo. Dla niego jest to argument przezwyciężenie tej pokusy reformacyjnej, która na ziemiach polskich była obecna i oddziaływała na polską tożsamość także. Jest dowodem na kolejnym, z jednej strony argumentem utwierdzającym ten związek Polski i katolicyzmu, z drugiej strony pokazuje, że ten związek okazuje się trwały, że jest jakby w kolejnych epokach historycznych nabiera nowych wymiarów. Mowa jest w tym kontekście zarówno o wspomnianej już tutaj Unii Brzeskiej, która jest świadectwem żywotności katolicyzmu i możliwości ekspansji akurat w kierunku nie tyle środowisk protestanckich, co prawosławnych. Halecki wspomina o rozwoju szkolnictwa katolickiego, no w tym o jezuitach i kolegiach. Mówi wreszcie cały czas wspomina o dorobku uniwersytetów, zwłaszcza Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj wydaje się, że jest to bardzo konsekwentnie przedstawiane. Warto zwrócić uwagę, że być może w tym momencie warto jeszcze na jedną rzecz, na jeszcze jeden zespół argumentów Haleckiego zwrócić uwagę. To znaczy, Polska jest dla Haleckiego właściwie od średniowiecza, nie wiem czy od samego momentu chrztu, ale dość wcześnie staje się integralnym elementem rzeczywistości Kościoła Zachodniego. I to nie jest tylko tak, że ona recypuje i przenosi rozmaite idee, które Kościół Zachodni proponuje, i przynosi te idee, nie jest takim pasem transmisyjnym na wschód. Nie jest też tylko i wyłącznie taką gąbką, która nasiąka ideami związanymi z katolicyzmem, ale staje się też miejscem, gdzie rozmaite idee się tworzą. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele miejsca u Haleckiego zajmują takie postaci jak Włodkowic czy Hozjusz. To są oczywiście postacie z różnych epok historycznych. Jeden Włodkowic czynny na soborze w Konstancji, drugi po postreformacyjnym soborze trydenckim, ale obaj pełnią podobną rolę, to znaczy wnoszą w jakimś sensie polski wkład w
rzeczywistość Kościoła powszechnego. Ten związek nie jest tylko i wyłącznie takim związkiem, w którym Kościół powszechny darowuje coś Polsce. Polska też jest w stanie darować coś Kościołowi powszechnemu. W tym kontekście mowa jest o właśnie pokojowym przybliżaniu do chrztu społeczeństw wschodu. To jest bardzo, bardzo mocno podkreślane. Tam Halecki radzi sobie z wątkiem krzyżackim, który jest przecież powiedziałbym zawsze pewną zagadką, to znaczy jak katolickie w końcu państwo i społeczeństwo musiało być uwikłane i dlaczego musiało być uwikłane w spór z jednym z arcykatolickich zakonów. To jest coś, co Halecki pokazuje, nie ucieka oczywiście od tego, no trudno, żeby to czynił. Natomiast wydaje się, że ta wizja jest bardzo mocno osadzona w pewnej konsekwentnej wizji pokojowego rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa zachodniego, której Polska ma służyć. Nie widać w niej takiego aspektu agresywnego, imperialnego, wręcz przeciwnie. I jeżeli nawet występuje ten element militarny, który będzie się pojawiał, to on jest związany z obroną, tak? Z obroną przeciwko naporowi czynników zewnętrznych, obcych, agresywnych i zagrażających tożsamości zarówno kulturowej, jak i religijnej. Polska jest pojmowana jako obrońca w związku z tym koncepcji wolności religijnej. Katolicyzm nie jest postrzegany przez Haleckiego jako opresor wolności religijnej, wręcz przeciwnie. Jest tym środowiskiem, w którym wolność religijna jest akcentowana. Warto zwrócić uwagę, że książka, którą on publikuje w Rzymie w 1966 roku, dokładnie na obchody milenium chrztu Polski, jest napisana w rok po obradach soborowych, gdzie mocno dyskutowana i podkreślana jest deklaracja o wolności religijnej jako pewien syndrom nowoczesności Kościoła katolickiego, ale dla Haleckiego to nie jest tylko i wyłącznie kwestia pewnych wyborów nowoczesnych, wyborów dwudziestowiecznych. To jest kwestia pewnego kodu katolickiego, który jest obecny znacznie wcześniej. Unia Brzeska jest dla niego elementem pokojowej ekspansji. Obrona wolności religijnej przez Pawła Włodkowica jest elementem pokojowej ekspansji. Chrzest Litwy jest elementem pokojowej ekspansji z jednej strony katolicyzmu, z drugiej strony no też polskiej tożsamości zbiorowej, która przy tej okazji także się rozwija. Ważnym aspektem, na który będzie zwracał uwagę, to dość klasycznie, jest walka Rzeczypospolitej z naciskiem islamskim, którą postrzega się w różnych aspektach. Oczywiście w aspekcie politycznym, ale także w aspekcie religijnym i etycznym. To znaczy sporo miejsca jest poświęcone takim wydarzeniom jak bitwa pod Cecorą, czy później bitwa pod Wiedniem, gdzie dość klasycznie Halecki argumentuje na temat znaczenia Jana III Sobieskiego dla tej polskiej tożsamości zbiorowej. Kolejny okres upadku Polski jest przezeń, choć nie w sposób taki nachalny, ale wiązany jednak także z upadkiem religijności. XVIII wiek, desakralizacja przestrzeni publicznej jest jednak laicyzacja jest jednak postrzegana jako zjawisko, które zagraża także spójności zbiorowości polskiej, choć jest też u Haleckiego taki wątek, który byśmy współczesnym językiem nazwali istnieniem polskiego oświecenia katolickiego. Wydaje się, że Halecki wskazuje na to, że to polskie oświecenie jest inne niż oświecenie francuskie, jest wyraźnie łagodniejsze w tym syndromie antyklerykalnym i to też dla Haleckiego jest wskazówka, że nawet w tych aspektach pewnej rewizji roli Kościoła, roli katolicyzmu,
Polska zachowuje się swoiście, to znaczy nie ma w niej takiej żarliwości antykatolickiej, wręcz przeciwnie, raczej stara się jakby łączyć elementy oświeceniowe z katolickimi. Czas rozbiorów to jest czas w pewien sposób, w którym Halecki z jednej strony podkreśla, tak jak zazwyczaj się to czyni, ten wymiar martyrologiczny, to znaczy, że Kościół jest ofiarą posunięć zaborców na równi ze społeczeństwem polskim jako takim, podkreśla wymiar patriotyczny wychowania katolickiego, zwraca uwagę, że Kościół jest czynnikiem ponadrozbiorowym, przekraczającym granicę jednego rozbioru i jest jednym z tych czynników, które łączą obok kultury, obok języka, które łączą podzielone przez granice rozbiorowe społeczeństwo polskie. Zwraca uwagę też na czynnik kulturotwórczy, tak jak to miało miejsce w poprzednich epokach. Kościół czy katolicyzm jawi mu się jako jeden z tych czynników rozwijających polską kulturę i jakby inspirujących rozwój polskiej kultury i pozwalających na mobilizację Polaków w okresach trudnych, w okresach kryzysu. Warto zwrócić uwagę, że Halecki zapuszcza się też w swoim rozumowaniu aż po wiek XX. Odrodzenie niepodległości polskiej w II Rzeczpospolitej jest dla niego także w pewien sposób szansą dla rozwoju Kościoła, troszkę sformułowanego w innym aspekcie sloganu Wolny Kościół w wolnym państwie, tak? To znaczy Kościół zyskuje w niepodległości pewien impuls do swobodnego rozwoju, a z drugiej strony współkształtuje te dobre cechy polskiej niepodległości. Widać to wyraźnie i tutaj powiedziałbym, że nie widzę wielkiej oryginalności tych tez Haleckiego. One są dość konsekwentne, natomiast pewna oryginalność rysuje się w interpretacji doświadczenia II wojny światowej. Mówimy tutaj już o bardzo bliskiej historii z perspektywy twórcy tysiąclecia Polski katolickiej, ale on kreśli taką wizję, że Polska, niepodległa, która pada ofiarą dwóch potęg totalitarnych, to warto zwrócić uwagę, że Halecki posługuje się świadomie i konsekwentnie tym terminem, mając na myśli nazistowskie Niemcy i komunistyczny Związek Sowiecki. Warto zwrócić uwagę, że Polska jest postrzegana jako byt uwikłany w walkę na równi z dwoma herezjami totalitarnymi. To jest cytat z Haleckiego. Do którego to określenia wraca. To znaczy, jego zdaniem ten wymiar polskiej walki o wolność, on nie jest tylko i wyłącznie kwestią walki o tożsamość zbiorową i swobody polityczne, ale też ma wymiar religijnego przeciwstawienia się tym potęgom dwudziestowiecznym, które chcą całkowitego unicestwienia katolicyzmu i chrześcijaństwa szerzej. Polska staje się symbolem tej walki jakby na dwa fronty, walki politycznie nierównej, ale duchowo bardzo istotnej. Stanowi to asumpt do sformułowania ostatniego z tych elementów rozumowania historycznego Oskara Haleckiego, to znaczy pytania, co się dzieje, jak zinterpretować doświadczenie PRL-u, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Otóż jest to u Haleckiego kontynuacja tej myśli o walce z dwoma herezjami totalitarnymi, w tym wypadku z jedną z nich, to znaczy z komunizmem sowieckim. W tym nie widzi jakby pełnej samodzielności, zresztą chyba słusznie, nie widzi jakiejś całkowitej odrębności polskiego komunizmu od komunizmu sowieckiego, a widzi w nim siłą rzeczy emanację idei płynących z centrum znajdującego się w Moskwie. Opór społeczny Polaków wobec komunizmu postrzega właśnie w charakterze między innymi obrony tożsamości
swej tożsamości katolickiej, to znaczy sprzeciwu wobec ateizacji towarzyszącej komunizmowi. W tym kontekście podkreśla też znaczenie obchodów samego milenium, tysiąclecia chrztu Polski. Widzi w tym pewien opór wobec właśnie zagrożenia ateistycznym komunizmem. Kościół postrzega jako ostoję polskiej tożsamości, co wyraża się między innymi jego zdaniem nie tylko w samych obchodach milenijnych, ale także na przykład w podtrzymywaniu struktur duszpasterstwa polonijnego, co oczywiście sam Halecki jako emigrant, przypominam, że on większość okresu powojennego spędził w Stanach Zjednoczonych, no, na ten aspekt musi być szczególnie wyczulony. Parę słów, jak spojrzeć na tą koncepcję generalnie. No jest to, jak widzimy, dość konsekwentna wizja, może niezbyt oryginalna w poszczególnych aspektach, ale bardzo spójna wewnętrznie. I wydaje się, że spójna także z tym, co prymas Stefan Wyszyński proponował w okresie obchodów milenijnych. To jest wizja, w której tożsamość historyczna Polski jest w znacznej mierze zbudowana w sposób nieusuwalny na tożsamości katolickiej. To znaczy, krótko mówiąc, proszę zwrócić uwagę, że nie ma tutaj te argumenty Haleckiego to nie są argumenty socjologiczne, to nie jest argument z wyznawania, czy przede wszystkim nie jest to argument z wyznawania przez większość Polaków katolicyzmu. Halecki nie ukrywa okresów kryzysu tożsamości katolickiej w Polsce, nie ukrywa kryzysu reformacyjnego, nie ukrywa problemów z laicyzacją w XIX czy XX wieku, natomiast zwraca uwagę, że jakby całe to doświadczenie tysiąclecia polskiej historii pokazuje, że wciąż właściwie w rozmaitych odsłonach, w rozmaitych kontekstach ten związek z katolicyzmem ma znaczenie bardzo poważne, żeby nie powiedzieć decydujące. To jest w związku z tym koncepcja wewnętrznie spójna. Ona jest, wydaje się, bardzo konsekwentnie zarysowana. Być może nie jest wystarczająco dobrze uogólniona przez Haleckiego. Tam nie ma, znaczy są takie rozdziały podsumowujące, ale nie ma być może takiej ostatecznej, pełnej syntezy tej myśli. Natomiast warto zwrócić uwagę, że ten styl myślenia jest zbieżny. Nie chcę powiedzieć tożsamy, bo to myślę, że wymagałoby znacznie bardziej dokładnej analizy, ale zbieżny z myśleniem zarówno kardynała Stefana Wyszyńskiego, który, jak wspomniałem, był głównym twórcą programu obchodów milenijnych, jak i z pewnymi działaniami, a później interpretacjami kolejnych dziesięcioleci historii Polski, które nastąpiły po obchodach milenijnych i nawet już po śmierci profesora Oskara Haleckiego. Ta koncepcja historii Polski jako historii społeczeństwa i kultury per se katolickich, i to niezależnie od czynnika socjologicznego, znalazła swoje wsparcie w okresie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, kolejnych pielgrzymek, w okresie pontyfikatu polskiego papieża i w doświadczeniu Solidarności, która tak postrzegała polskość jako silnie związaną, nierozerwalnie związaną z katolicyzmem. Była to oczywiście w znacznej mierze pokłosie pewnego wychowania historycznego, które zafundował społeczeństwu polskiemu kardynał Stefan Wyszyński, między innymi poprzez wykorzystanie koncepcji, którym nadał kształt historyczny Oskar Halecki. Oczywiście Oskar Halecki nie był tutaj eksponowany, nie był głównym argumentem, to raczej jest tak, że on ubrał w pewne rozumowanie historyczne stwierdzenia, które kardynał Stefan Wyszyński traktował jako wątek przewodni swojej akcji duszpasterskiej. To jest w związku z tym koncepcja,
którą no, należałoby bardzo poważnie rozważyć. Z perspektywy badacza okresu końca XX wieku, który się zajmuje zarówno dorobkiem kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak i dorobkiem intelektualnym Jana Pawła II, Karola Wojtyły, wydaje się, że ta koncepcja bardzo, choć każdy z nich miał pewien autonomiczny pogląd na dzieje naszego kraju, dzieje naszego narodu, koncepcja ta łączyła ich i łączyła także ich z tą zarysowaną w pełnym stopniu koncepcją profesora Haleckiego. Otóż zwracam uwagę, że Wyszyński właśnie w oparciu o argumenty historyczne tworzył taką koncepcję, powiedzmy, rzeczywistości polskiej milenium, sformułowaną w trakcie milenium, w którym widać było, że szedł tak daleko z tym związkiem między katolicyzmem a polskością, że twierdził, że właśnie jakby wysycenie przestrzeni polskiej wartościami i wątkami katolickimi jest kluczowe dla zmian kulturowych, społecznych, ba nawet politycznych na ziemiach polskich. Przybrało to formę takiej tezy o tym, że Polska zmieni się, polepszy się jej sytuacja, jeśli Polska się uchrześcijani. To jest określenie prymasa Wyszyńskiego. To uchrześcijanienie Polski jest jakby konsekwencją tej wizji historycznej, która znalazła się u Haleckiego. To znaczy, że związek istnieje, jest integralny, związek między polskością a katolicyzmem istnieje, jest integralny i że w gruncie rzeczy jego osłabienie wpływa na, powiedziałbym, koniecznie wpływa na pewien kryzys wewnętrzny polskiej rzeczywistości społecznej i w związku z tym no, w dalszej konsekwencji dochodzi się do wniosku, że cały eksperyment komunistyczny jest chybiony. Tak? On jest z natury swojej sprzeczny z polską tożsamością opartą na tysiącletnim doświadczeniu historycznym. Podobną wizję historii przedstawiał też Jan Paweł II, może w takim najbardziej historycznym wymiarze, z analizy historii, to właśnie w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski, ale także w następnych latach, kiedy na przykład bardzo poważną rolę duszpasterską będzie przywiązywał do rozszerzania, rozbudowywania panteonu polskich świętych, których umieszczał w poszczególnych epokach historycznych, a powiedziałbym ten rozpęd, ten impuls do rozbudowywania polskiego panteonu narodowego, w cudzysłowie, to znaczy, bo przecież mieli to być święci czczeni nie tylko w Polsce, będzie towarzyszył nawet kolejnym pontyfikatom, to znaczy Benedykta XVI i Franciszka, gdzie niektóre procesy beatyfikacyjne, na przykład proces ojca Papczyńskiego, będą kontynuowane i będą skutecznie kończone. Natomiast gro tych zabiegów oczywiście przypadnie na pontyfikat Jana Pawła II i mamy tutaj pełną ciągłość między okresem milenijnym, gdzie zgłaszano te wnioski kanonizacyjne i beatyfikacyjne, czy też odwrotnie beatyfikacyjne i kanonizacyjne, a później kontynuowano ten wysiłek w okresie pontyfikatu Jana Pawła II i kończono niekiedy w czasie kolejnych pontyfikatów. Ta wizja Polski katolickiej, powiedziałbym tak, że z punktu widzenia jakości historiograficznej, ja mogę powiedzieć tak, że oczywiście widać, że Oskar Halecki z różnym stopniem swobody poruszał się w poszczególnych epokach historycznych, że najpewniej czuł się we własnym naturalnym z punktu widzenia jego zaangażowania badawczego okresie, to znaczy powiedzmy późnego średniowiecza i nowożytności. Natomiast trzeba powiedzieć, że wydaje się, że jest to poważna propozycja interpretacji całości doświadczenia Polaków, która tak naprawdę nigdy nie została dostatecznie skomentowana przez naukę historyczną. Oczywiście w okresie PRL-u było to bardzo trudne, ponieważ ta bariera cenzuralna, która istniała między nauką krajową a nauką emigracyjną, skutecznie w tej dziedzinie zadziałała, ale wydaje się, że jest jeszcze jedna bariera, o której, i na tym bym kończył dzisiejsze
wystąpienie. Jest jeszcze jedna bariera, która tutaj odegrała poważną rolę. To znaczy, wydaje się, że przyłożenie konsekwentne tych kategorii religijnych do interpretacji całości doświadczenia historycznego Polaków wymagałoby zdecydowanie bardziej konsekwentnych badań w tej dziedzinie. Trzeba powiedzieć, że chyba środowisko historyczne polskie po 1966 roku, ani przed tą datą nie było na tyle otwarte na przyjęcie tych badań, żeby było to w pełni możliwe. W związku z tym ja bym nazwał tą wizję Polski katolickiej zarysowaną przez Oskara Haleckiego w zgodzie z tezami milenium chrztu polskich programowanego przez kardynała Stefana Wyszyńskiego jako bardzo ciekawą propozycję interpretacyjną polskich dziejów, natomiast wymagającą wciąż głębokiego namysłu i wciąż, powiedziałbym, krytycznego podejścia, ale krytycznego z dopuszczeniem możliwości życzliwego podejścia do tej koncepcji. Ja osobiście, choć zdaję sobie sprawę, że niektóre tezy Haleckiego wymagają przemyślenia i wymagają weryfikacji, patrzę na tą propozycję życzliwie i bardzo chciałbym, żeby w warunkach wolności słowa w polskich i wolności badań we współczesnej historiografii ktoś na serio stworzył program, który będzie weryfikował poszczególne fragmenty rozumowania Haleckiego po to, żeby się odnieść do całościowej wizji, którą ten jeden z najwybitniejszych polskich historyków zaproponował jako pewien argument w dyskusji milenijnej, dyskusji, która przekraczała jednak okoliczności roku 1966 i dotykała w ogóle rozumienia polskiej historii.